machine. A touch of absurdity there. Nice. Is this some kind of joke? Good things can still happen. What's wrong with you? You mean someone stole your badge? I'm not a real police officer. You are. What the What are you doing? If you could only find your gun. Disco Elysium. The final cut. Cześć, z tej strony Geeks. Witajcie w kolejnym odcinku z gry Disco Elysium. Jesteśmy świeżo po polowej sekcji zwłok naszego znajomego Denata. Odkryliśmy mnóstwo ciekawych rzeczy, ale nie będę wam tutaj zdradzać, bo okazało się, że przyczyna śmierci jest nie do końca jasna, ale zachęcam was do obejrzenia po prostu poprzedniego odcinka. Zobaczmy, co dzieciaki na to, co wyczynialiśmy z tym trupem. Zacznijmy od Kunoes. I'll die before I squeal, pig. Posłuchaj, dziecko, smród jest tak potworny, że się pożygałem i tak się zastanawiam. Stay away from me, pig. You don't want to see what happens when you corner me. Dobra, spokojnie. A Kuno? Necromancer, pig. That shit was dark. Going in there like that. Oh, brutal shit. Tell me, Tak. Kuno dies. You're gonna pick one out of his brain like that too? Kuno's gonna go out in a hail of bullets. Gonna look like a fucking porcupine. Ale marzenia, co? Porta Rosa, a side alley of the Boogie Street Spearhead. A young man in his early 20s approaches patrol officer Emile Mullins and asks for a cigarette. As Officer Mullins reaches in his coat pocket for the pack of Astra he just purchased this morning. The man shoots him point blank in his chest. Breathless, the patrol officer collapses in the gutter. His right hand is grabbing the armor on his chest. The bullet didn't pierce it, but he can't breathe. On the pavement, the patter of the perpetrator's feet growing distant. Wow. Mroczna wizja, co? Bleed, pig. Someone opens a window and says, but Emile cannot see who. His sight grows dim with pain. Zrobię to specjalnie dla ciebie, Kuno. Yeah. Odpowiada z rozmarzonym spojrzeniem. Kuno doesn't fucking care. Jasne. Dobrze. Teraz chciałbym zdobyć wspaniałe buty tego trupa. Nie mogę jednak ich zdjąć przy kimie. Muszę sprawić, żeby poszedł sobie w kimkę. Także lecę sobie do wioski rybackiej i po prostu będę udawać, że idę spać. Dobra. It's getting late and it's snowing. Time to call it a day. Dobranoc z kim? W nawiasie odeślij go na dziś do domu. Good night, officer. We'll meet in front of the shack in the morning. Dobra, wejdź do chaty. Przy okazji w sumie mam takie zadanko, żeby zmyć z siebie smród śmierci. I chyba można to zrobić też w tej chacie. Chociaż nie widzę tutaj żadnego miejsca, w którym mógłbym się umyć. A tu? On the table, you see a bowl of water, a rough soap, and next to it, a small hand mirror. A straight razor soaks inside the wash basin. Dobra, najpierw zmyj z siebie odór śmierci. Scrubbing all the necrotic tissue off your hands takes a while. The fingernails are especially hard. Death has made its way into every nook and cranny. Should have used gloves. Detectives use gloves when they go rummaging around in someone's dead brain. Ej, przecież miałem rękawice. Co prawda są to rękawice od pancerza, no ale nadal. But man persists, and finally your bruised hands look clean and presentable. Sort of. The sudden absence of the morbid dead tissue smell is uplifting. No dobra,
Tak czy inaczej udało się wykonać to zadanko. Dobra. Czyżbym miał... Tak. 2 punkty umiejętności. Świetnie. Dobra. Zmienię sobie te rękawiczki faktycznie na jakieś... może bardziej przydatne. Może te na elektrochemię. Dobra. No i co? Nie idę spać na pewno. Tylko lecę zająć buty. Dobra. A pani praczko, masz pani coś do powiedzenia? The old woman still sits in her chair, continuing with her chores. The buzz of electric lights blends together with the slow rumble of the ocean waves at night. Jeszcze pani nie śpi? Yes, I can't really sleep anymore. Only a few hours a night. It happens when you grow older. Stwierdza, po czym przez chwilę bełta wodę w wiatrze. My suggestion is don't. Don't grow any older than you already are. That's old enough. What's troubling your mind? No to zapytam o tę kurteczkę. Znalazłem tę kurtkę, której szukałem, ale jest brudna. Mogłaby pani ją dla mnie wyczyścić? I can wash it for you, but it's going to take about a half an hour. Think you can stay put for that long? No dobra. Hell yeah. No, we must run around ceaselessly. It would be torture to stay put. Dobra, tak, poczekam. Well, hand it over then, and I'll see what I can do. Must say, I'm proud of this one. It's pretty nice underneath all that filth. I hope you take better care of it than its last owner. Okej. Zobaczmy w takim razie, jak ta kurteczka wygląda. Wiatrówka Faln. +1 do progu bólu. Ochrona przed żywiołami. +1 do półmroczności. Zawsze gorąco. -1 do dramaturgii. Pocisz się jak świnia. Ta wiatrówka jest niczym ochronny kokon zamykający tułów noszącego w mikrowszechświecie bezpiecznym od wiatru, wody, błota i ognia. Na klatce piersiowej widnieje dumny napis w 100% syntetyczna. Nie przepuszcza ani odrobiny powietrza. Uwaga, tak naprawdę nie jest ognioodporna. No to ciekawe, czyli mam już w sumie drugą część zestawu od Faln. Mam wiatrówkę i mam rękawice. To wszystko daje jakby plusy do tej gałęzi, czyli budowy ciała. Ale to i tak mam rozwinięte w sumie najbardziej ze wszystkiego, więc nie wiem, czy jest mi to potrzebne. Wiecie co? Ja i tak celuję w ten pancerz, więc oddam po prostu mu tę kurteczkę. Tequila Sunset. No dobra, oto twoja kurtka, świeżo wyczyszczona. My jacket? Tak, ta, z której musiałem zmyć dla ciebie mewie gówno. A look of consternation crosses the man's face. He looks at you, then at his bottle, then back at you. What the fuck are you talking about, Tequila? A o czym kurwa gadasz ty? Rosemary, what the fuck is Tequila talking about? Aye, that's the jacket you stole 2 weeks ago. From the kid who was making it with his gal on the beach. That's disgusting. I've never done anything like that in my life. You're both delusional. Found. That's medium concept stuff. It becomes abundantly clear to you how this man managed to lose his keys, business, friends, and girlfriend. I'm calling it. It's neurological. Mogę ją zatrzymać albo mu ją dać. No dobra, jak jej nie chce, to niech spierdziela. Twoja strata. Zatrzymam sobie tę kurtkę. Zatrzymaj ją. That shit is so medium concept, I wouldn't touch it with a stick. But yeah, okay. I'm sure it looks great on you. Spoko. Dziękuję bardzo. Nie chcę takiej ładnej, kurde, kurteczki dresowej.
Że ona jest prześliczna. Patrzcie. Kurde. Jeszcze jakbym od Kuna kupił spodnie Faln, to już w ogóle miałbym pełen zestaw. No ale dobra. Nie chciał to nie chciał. Trudno. A ciekawe, czy dostałbym więcej punktów doświadczenia, gdybym mu ją oddał. Sprawdzę to. No dobra, zrobiłem sobie krótkie wczytanie i sprawdziłem to. I okazuje się, że dostaje się tyle samo punktów doświadczenia. Nie widzę więc powodu, dla którego miałbym tej kurtki sobie nie zachować. Czemu nie? Zawsze się może przydać, nie? No dobra, ale wracamy sobie do trupa. Czas go pozbawić tych pięknych butów, na które się łaszczyłem w sumie już od samego początku gry. The man is decomposing visibly now. Every hour, he looks less like a creature and more like a pile of intestines. Dobra, spróbuj zdjąć zmarłemu buty. The body is reluctant to let go of the boots, as though it were its last bit of dignity. You're going to need to summon all your strength for this undertaking. O kurde. Whoa! Kuno's little sneak pig's back for the booty. A jak? Yeah, fuck it to pieces for us, liar cop. Dobra, pociągnij za prawy but. It's not completely useless. You're able to reveal a little more of the putrid polymer sock beneath the boot. Dobra, pociągnij za lewy but. It feels like the leg is going to come off along with the boot, but you're able to get the boot to move a centimeter or two. Just relax. This is easy. This is happening. Okej. See? The corpse doesn't care if you try to take his boots. He doesn't need them. He's probably glad to get rid of them. No dobra, i tu jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli chcemy uzyskać te buty, to musimy wybrać opcję trzecią. Spróbuj obrotowym ruchem ściągnąć buty. Najpierw jeden, a potem drugi. This is the right method. It takes some time, but eventually the boots come off, with nasty slices of polymer sock stuck to even bigger pieces of skin and rotting flesh. Yikes. Look, he's skinning the fucker up good. Puko style. Hell, keep at it, pig. Dobra, oceń uszkodzenia. The legs look like they've been clawed at by wild animals. As for the boots, you can't possibly do anything with them until you've cleaned and disinfected them thoroughly. Yes, these absolutely need to be washed before. The stink is incredible. Didn't the Whirling have a kitchen? No tak się składa, że jest tam kuchnia. No dobra. Wczajmy sobie te butki. Buty Fairweather T500 z gnijącym mięsem. Nie wąchaj tych butów. Najlepiej to w ogóle nawet o nich nie myśl, chyba że w kontekście tego, jak je dobrze wyczyścić. Na chwilę obecną nie nadają się ani na sprzedaż, ani do noszenia i są po prostu obrzydliwe. Ale mogę wejść w interakcję z nimi. These boots were probably left on the corpse because they were impossible to pull off while it was hanging. They're not exactly pleasant to look at right now, much less smell. Przyjrzyj się butom uważnie. Graceful whirls cover the boot's glossy surface. These will be gorgeous once you get them clean. Spójrz na podeszwy butów. Fairweather T500 VE is imprinted under each heel. Dobra, zajrzyj do wnętrza butów. Still, just pieces of sock and rotten cadaver. Dobra, schowaj buty. No i w tym ciele znalazłem jeszcze dowód, odkształcony nabój. Też mu się przyjrzę. Zobaczmy opis. Kula grzybkowała po uderzeniu. Wygląda teraz bardziej jak wymyślny guzik niż coś, co mogło przebić skórę, mięso i kości. Interakcja. The bullet is safely sealed away in a plastic bag bearing the RCM stamp. Kim has filled out the label on the bag with the item number, case number, and date and location the bullet was found. Beside his orderly handwriting, the bullet looks especially sad, like a tiny, shriveled head of cauliflower. Co ja mam z tobą zrobić, kulo?
The squished little thing has no idea. I know. You should find the gun that shot this bullet. Znaleźć broń, z której ją wystrzelono. That sounds like something a police detective would do. First, you should learn all you can about this little guy. Then find the gun that shot it and the person that gun belongs to. He used it to kill your victim. Neato. Czy ja tutaj mogłem wybrać, co chcę z nią zrobić i na przykład mógłbym dostać The squish. zadanie? Zobaczcie. You should find the gun that shot this bullet. Mogę wpaść na pomysł zjeść ją. I co, dostanę zadanie, żeby zjeść kulę? Albo sprzedać ją z zyskiem? Jak wybiorę zjeść ją? But the bullet is not edible, sadly. Sprzedać ją z zyskiem. Who would want this used bullet? To moja przyjaciółka. Zacznę z nią rozmawiać. Będzie mi dotrzymywała towarzystwa. But bullets don't talk. Aha, okej. Dobra, That sounds like... Then find the gun that shot it and the person that gun belongs to. dobra. He used Wydawało it to mi kill się, your że victim. Neato. mogę znowu jakieś dziwaczne rzeczy robić. Dostać jakieś dziwaczne zadania. No dobra. Dotknij kuli przez torebkę. The squashed bullet has some sharp edges where the jacket has split open. It feels cold, even through the bag. Nieźle. Przyjrzyj się kuli uważniej. The jacket of the bullet is made of a yellowish metal. It has blossomed out to reveal a dark grey core. The base of the bullet is close to 5 millimeters in diameter. Nieźle. The core is lead. The brass jacket probably didn't cover the entire bullet. Otherwise, the softer metal wouldn't have expanded quite like that. Spójrz na płaszcz. You can just about make out a few striations near the base of the bullet. Little hairlines, linear. It feels standard. A rdzeń? It's quite destroyed. Some of the fragments are still lodged in the wound. What's interesting about the bullet thus far? Pochodzi z naboju półpłaszczowego o ołowianym rdzeniu i mosiężnym płaszczu. Około 8 mm średnicy. Exactly. A very unusual jacketed bullet. One that would have been shot from a military-grade breech-loading rifle, not from a muzzle-loader like those typically found on the streets of Martinaise. Kula z wojskowego karabinu. Ciekawe. Very interesting. You have an unusual military-grade bullet in your hand. Now all you need is to find a gun that could fire it. Nice. Zobaczcie, mam rzut na koordynację oko ręka. Poziom legendarny, ale mam 83% szans. Dzięki temu, że mam aż +4 za to, że masz podobny karabin pod ręką. I chodzi o taki karabin rewolucjonistów, który znalazłem kiedyś w piwnicy prawdopodobnie. +1 za to, że znasz nazwę znalezionego starego karabinu i +1 masz pełne informacje o kuli. No dobra, no to rzucam. Spróbuj określić, z jakiego typu broni ją wystrzelono. A rifle, Revolutionary period. Your bullet looks to be an old 4.46 millimeter from the surplus left over from the turn of the century. Probably an antique or a retrofitted antique. Ciekawe. Producent? The 4.46 caliber was widely used with the Belmargrave rifle, a Revacholian manufacturer. The BM dominated the battlefields of the Insulindian theatre of the anti-centennial revolution 50 years ago. Incidentally, you have just such a rifle with you, the dusty old thing you found hidden in the basement below the commercial area. It's unusable, sadly. If it were, the bullet would probably fit the chamber. Czy ktoś jeszcze produkuje te karabiny? No, but Zeliger, a major firearm manufacturer, ended up with a surplus after the war, so there are still a lot of these old military rifles floating around, usually broken. The quality was appalling. Kto dziś używa karabinów Belmargrave? Antiques enthusiasts, guerrilla fighters in distant countries, a few lucky jamrock bangers. You're looking for the same thing you found in that hidden weapons cache, only in working order.
Back at the station, the lieutenant is standing at a counter, diligently filling out paperwork to hand over to a tired records clerk. You should share your findings with him as soon as possible. Okej, czyli Esprit de Corps sugeruje, żebym zadzwonił do komisariatu. Spoko, może później. Okej, Kula nie ma nic więcej do powiedzenia, schowaj ją. Jeszcze oczywiście pogadam na ten temat z Kimem. No ale dobra. Miałem wyczyścić te buty. Trzeba skoczyć do kuchni. Na szczęście jest otwarta jeszcze. Dobra. Garnek. This industrial gas-powered stove has been used to prepare food for many hungry hostel guests. There are several pots and pans on hand. Getting the corpse residue out of these boots is going to require patience, and also a huge pot full of boiling water, soap, and white vinegar. No dobra. Przyjrzyj się naczyniom. A commercial pot draws your attention. It's very large, gigantic even. It could be used to make enough stew to feed an entire city, and also to boil a putrid pair of death boots. Przyjrzyj się środkom czyszczącym. There is a variety of soaps and bleaches in the cabinet to the left of the stove. There is also a bottle of white vinegar in the cabinet next to the fridge. Idealnie. This is gonna take the hard stuff too. Use as much as you can. It's bad with those boots. Don't be stingy now. Te buty są naprawdę obrzydliwe. Wlej do garnka trochę płynu do naczyń i butelkę białego octu. The delicious smells of cheap soap and vinegar waft up from the pot. All right now, chef. Light up the stove and boil them. Dobra. Dodaj wodę i buty do kotła. Doprowadź do porządnego wrzenia. The strong smell of vinegar forces you to step away from the pot. The water slowly comes to a boil. Poczekaj. Strips of polymer fabric and human tissue separate from the lining of the boots. They float to the bubbling surface. Dobra, poczekaj jeszcze trochę. The boots look cleaner and cleaner. Those bits of human flesh are beginning to look cooked. You can smell it too, O kurde. just like beef stew. Niezły kanibalizm, co? Dobra, jeszcze odrobinę. That's it, chef. The boots are as clean as they're going to get. Steam dense with the smell of strange meat disappears into the vent above the stove. Dobra, wylej wywar ze skarpet i mięsa, po czym przyjrzyj się swoim nowym butom. A pair of real beauties. The boots are shiny, hot, and reek of vinegar. Just perfect. Okej. Mistrzem gotowania to ja nie jestem. Odejdź. No i wspaniale. Mamy to, moi drodzy. Kolejna część pancerza. Nogawice Fairweather T500. Plus 2 do władczości. Tupnij nogą. I minus 1 do opanowania. Więc to takie buty. Te nogawice są lekkie jak piórka. Są też na ciebie odrobinę za duże. Ale nie warto się tym przejmować. Kiedy masz je na sobie, wyglądasz jak jakiś wojownik przyszłości. W dodatku ochronią cię, jeśli postrzelisz się przypadkiem w stopę. Dobra rzecz. Zobaczmy. O kurde. Fajnie wyglądają. Nie mogę się doczekać, aż znajdę coś, co mi przykryje tors. Pełen pancerz tutaj na górę. O, będzie super. No ale dobra. To na później. Fajna sprawa. Okej. Mam nowe zadanko, znajdź narzędzie zbrodni. Myślę, że na temat tej broni mogę pogadać z tym René, z tym starym żołnierzem. No ale dobra, jest już 2 w nocy, więc trzeba iść się po prostu przespać.
A jeszcze wpadłem na to, że chyba sobie podbiję troszeczkę wytrzymałość, bo jednak mam tylko 4. Nie, przepraszam. 5. To jest troszeczkę mało, jednak chcę być bardziej tanki. Dobra. To w takim razie wracam do chaty. No dobra, znajdujemy się z powrotem w chacie. W międzyczasie próbowałem jeszcze wykonać rzut na encyklopedię przy lustrze, ale niestety mam trochę za słabe statystyki. Nawet jak założyłem sobie odpowiedni ekwipunek do tego, to niestety na niewiele się to zdało. Dobra. Co ja chciałem założyć? Które okulary? Na empatię? A, łącznie empatię. Spoko. Czas się położyć do wyrka. The bed is comforting, if a bit run down. Still, you've earned a rest. Dobra, idź spać. Across the room, the heating system hums its soft lullaby. The mattress feels soft and sheets warm. It only takes you moments for the world to fall away. Thoughts, baby. A million little lights in the dark. You're one fine instrument, brother. All those faces and all those names. All that laughter and screaming and scheming around. Every corner and every street. Znowu mu zgadzi, widzę się włączył. Recorded in you forever on Faraday. I układ limbiczny. Uwielbiam ten głos układu limbicznego. Co ciekawe, jeden aktor głosowy podkłada głosy pod oba te twory. To jest naprawdę ciekawe, bo one są zupełnie inne. Dobra, co tutaj odpowiedzieć? Kręcącej. Powiedz, czy to sen? No, you're spinning tapes at the discotheque. The great unceasing disco of the mind. The flash. The bang. The endless learning experience. Kręcącej się w ciszy. On and on it goes. For untold hours. At the disco where you first asked her to dance. Rising. Above the dark curvature. The great wingspan of sleep. Studded with stars. Zobaczcie, znowu jest wspomnienie jakiejś kobiety podczas disco, kiedy to pierwszy raz poprosiły się do tańca. Ciekawe. Behold, there are millions of them down there. The first time, the last time, the smoke in her mouth, the plotted flowers, the faces turning, changing. Ale co to? It's the world, Harry boy, and you're made of it. Every day you're out there, you make more of yourself from it. I'm afraid you can't be unmade now. You can never forget this shit. Deszcz, śnieg, nie chcę zapominać. To piękne. Beautiful. It's stuck on loop, whirling, spitting out words and images. You're the son of the world again. Harrister, a ceaseless agent. Picking up litter and old newspapers. Collecting your little bubblegum wrappers and idiotic picture postcards. Meaningless keepsakes. Reading your awful letters and recalling things, aren't you? The endless names of the world.
An address book you are. The map of a city. Zgadza się. Jestem agentem świata. You'll go insane if you keep going like this. One more day, and you'll be in the loony bin. I just know you will. And for what, brother man? For the working class. For the money, baby. O tak. For the greater good. Może. Solving your little crossword puzzles. Doing your tasks. Crossing names off lists. Trying to become some sort of world detector. It won't make it okay. It won't put smoke back in her mouth. Robimy postępy. Miarowe, systematyczne postępy. Chwyć się tej myśli. There he goes again. He's a real political animal, our Harry. He still doesn't see that it's the world changing around him. He's got no idea what he's in for. Czemu? 'Cause only love can break your heart. Jezu, creepy. Dobra, poczuj poduszkę pod policzkiem. Beep, beep, beep. The alarm is ringing, Harry. The disco circus goes on and on. You barely slept 3 hours last night. You can do it. It's nothing. Do it for the city. Go. Do it for the wind. Otwórz oczy. Good. You're up. Listen, there's something that's been bothering you for a few days now. Co takiego? It's a suspicion, or a feeling really, that things are not quite in hand around here. Okej. Every day, things seem to spin more and more wildly, out of control. The center isn't holding. And despite your efforts to moderate and contain these energies, things only seem to be getting worse. Zaraz. Myślałem, że sprawy mają się całkiem nieźle. Oh, sure. You've been making progress on your case, interviewing people, solving side tasks. No, dokładnie tak. But who's focusing on the big questions? I co miałbym zrobić? You've got to find out who bears la responsabilité. Czym dokładnie jest ta la responsibility? The most awesome, terrible thing. Czy raczej responsibilité? Kurde, francuski trudny język. It is human nature to crave la responsabilité and to deny it. That's why it must be distributed across many different organizations, agencies, offices, and portfolios. A to nie tak, że właśnie obarczam odpowiedzialnością za morderstwo? Harry, you're thinking about this too narrowly. La responsabilité isn't concerned with trivial questions like who killed who. It's about the real issues, the human welfare index, the price of staple goods, the transition to real democracy. Dobra, dawajcie ją. Ja wezmę tę odpowiedzialność. Przejdź dalej. Whoa. This isn't some kind of dictatorship. You can't simply seize la responsabilité for yourself. It must be given by a legitimate authority. Like a committee. O, You don't need no stinking committee. You're the law. naprawdę mamy na to wszystko czas? There's always time to follow best practices. Once someone's decided to
cut corners for the sake of expediency, who knows what else they're capable of? Swift, decisive action. Mass executions. Fun stuff. That's what they're capable of. Ale prawo to ja. Nie mogę sam tego zrobić? Really, Harry, you know in your lungs that true authority flows from institutions, not individuals. That's the single principle that separates civilization from barbarism. Technicalities. If you want your work to be accepted, you'll have to go through the appropriate process. Dobra. Kto powinien zasiadać w tym komitecie? Only the most even-keeled minds in Martinez. Your half-brother, the lieutenant, is a natural place to start. Together, you'll be able to discover who has la responsabilité in Revachol. And, if necessary, you'll have the wisdom and expertise to assign it among yourselves. A co będzie, kiedy już obarczymy odpowiedzialnością kogo trzeba? Most likely, your findings will be collected in a report, which will be carefully reviewed by your superiors. Once they've reviewed it, those same superiors will produce a set of recommendations to be taken up at the next meeting of the Standing Committee. Rest assured, no matter what happens, it will be done through the proper channels. Brzmi na ciekawe zadanie. Dobra, biorę je. Jestem gotów wziąć na barki ten straszny ciężar. Przyjmij zadanie. Good luck. Your report is eagerly anticipated. No dobra. Ciekawe zadanko. Weź na siebie odpowiedzialność. W opisie jest: stwórz komitet moralistów, który będzie przydzielał obowiązki. Może Kim będzie wiedział, od czego zacząć. Dobra, mogę z nim zagadać na ten temat. O, jest i on. Dobra, latarki już nie potrzebuję. Papierosków też nie. Wezmę sobie tylko moją torebeczkę. Dobra, Kim. Yes? Kim, musimy porozmawiać o odpowiedzialności. I'm glad to hear it, Detective. I was wondering when we'd get to this very subject. Dobrze, w takim razie myślimy podobnie. If you ask me, it's high time for you to put the bottle away. Sober up, get back to basics. That would be my advice. And I hope we don't even need to discuss the street drugs you've been abusing. Nie zamierzam rezygnować z używek. Nie mogę zrezygnować z narkotyków, przecież dopiero co się od nich uzależniłem. The lieutenant's quizzical expression gradually deepens into a frown. So, what are we talking about then? Mówię o la responsabilité. No wiesz, takiej odpowiedzialności, którą się komuś przydziela. Why are you pronouncing it like that gentleman from the Institute of Price Stability? You know what? Forget it. What specifically are you trying to assign responsibility for? Skaż na ziemię za morderstwo. But isn't that our job? Nie, to o wiele bardziej złożone. Wiąże się z tym cały wymiar spraw historycznych i socjoekonomicznych. Now I understand. Next, I suppose you're going to tell me you need to form a committee to assign this responsibility? Skąd wiedziałeś? Simple. Because moral intern types love to form committees. In any event, I am just a humble law official. I may work under the moral intern's umbrella, but I'm certainly not qualified to serve on any committee. Czemu nie? You know who might be, though? That Mr. Villodront, the gentleman you met in the young man's apartment. If I were trying to get in touch with the coalition, I would start by seeking him out. But first you might need to speak with his young companion. Now, was there anything else? No dobra. W sumie dziwnie się potoczyła ta rozmowa.
W ogóle całe to zadanie jest super dziwne. Kim mówi, że powinienem poszukać niedzielnego przyjaciela? Balkonowy palacz może wiedzieć, gdzie go szukać. No właśnie, bo tamten gościu miał zniknąć w zasadzie. Udam się jeszcze na chwilę do auta, aby im zgłosić to, czego się dowiedziałem. O, co to za goście w ogóle? Co oni tutaj się przyglądają? Halo? Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater gauge. Dobra. This is Precinct 57. How may I assist you? Połącz mnie z 41. Right. 10-4, come in. Fireworker, over. Aha, okej. Spoko. Myślałem, że będę mógł coś powiedzieć na temat tej kuli, którą znalazłem. Co to za obdartusy tutaj są? Kim jesteście? That's one brutal motor carriage. Ops. Miałem jakiś błąd przy zapisie. To jest obszczypedał? Co? Powiedział, to dopiero konkretny powóz, stwierdza mężczyzna z napisem obszczypedał na plecach. Jaki obszczypedał? O, mam pisane peace... A, no tak, peace fagot. If I were a real skull now, I'd jack it, paint it in palm tree livery, then bottom light it, neon style. Czy oni znają Czachę? Jego towarzysz nosi na ubraniu prosty, acz elegancki slogan w chuj z tym, a tak naprawdę fuck the world. Spoko. A snazzy shit-ripped skullmobile like this would make a fine trophy. We could like hang fucking shrunken heads from the side mirrors. Cops' heads. Scary tribal shit. Yeah, tribal shit. A cop carriage like this would have proper skull value. While I appreciate the interest you take in my brutal motor carriage, I have to stop you right there. The RCM takes threats directed at its property seriously. It's just theoretical work, Copper. No basis in reality. Man, if we were certified skulls right now... Certyfikowanymi Czachami? Co to za goście są? Dobra, pogadam z nimi później. Na tym sobie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, wiecie co robić, zostawcie łapkę w górę. No i subskrypcję, jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienia. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć!